Ogrodis M wita tym razem przy pigwowcu. Bardzo cenię jego owoce, gdyż można z niego przyrządzić wiele cennych przetworów. Dzisiaj skupię się na przygotowaniu przepysznej konfitury. Jej słodko-kwaśny smak czyni ją wyjątkowym dodatkiem do pieczywa, ciast lub mięs. Konfiturę zrobię inaczej niż robiłam w zeszłym roku, dlatego zapraszam do oglądania. Końcowy efekt jest wyśmienity. Zapraszam. Owoców pigwowca nie obieram ze skórki. Usuwam jedynie te miejsca, które są uszkodzone. Zrobię to przy okazji wyciągania pestek. Tymczasem dobrze je umyję. Odmierzyłam 2 kg owoców i teraz czeka mnie usuwanie pestek. Tej czynności najbardziej nie lubię. Żmudna praca, ale konieczna. Otuchy dodaje mi myśl o tym, co można z pestek zrobić. Otóż wychodzi z nich przepyszna naleweczka o migdałowym smaku. Takie domowe amaretto. Ale o tym, jak ją zrobić, dzisiaj nie powiem. Jeśli chcesz poznać przepis, zachęcam do obejrzenia filmiku pod tytułem Pigwowiec na 4 sposoby, zdrowe i aromatyczne przepisy. Karta właśnie ukazała się w prawym górnym rogu, jest również dostępna w opisie, ale jeszcze chwilę poczekaj, gdyż ten przepis jest warty poznania, gdyż konfitura jest naprawdę pyszna. A naleweczkę można zrobić później. Najważniejsze, by pestki dobrze wysuszyć. Później można przechować w słoiczku i w odpowiednim momencie wykorzystać. Owoce pigwowca kroję na ćwiartki, tak by łatwo było wyciągnąć pestki. Owoce są twarde, zbierane po przymrozkach trochę miękną, ale i tak trzeba uważać. No i tak przygotowałam do wyciągnięcia pestek, a teraz kroimy na mniejsze kawałeczki. Gdy już wszystko mamy pokrojone, zalewamy wodą, tak by owoce były nią zakryte. Ja łyżką sprawdzę, czy jest odpowiednia ilość wody. Tu czasami owoc się podniesie, ale nie, jeszcze tutaj trzeba nieco dolać. O, teraz będzie dobrze. Przykrywamy i włączamy maszynkę najpierw na 8 wyżej, a potem jak się zagotuje, to zmniejszamy. Gotujemy tak długo, aż owoce będą miękkie. Może to zająć nawet pół godziny. Gdy owoce zmiękną, oddzielamy je od soku. Do tej odlanej wody dodajemy sok z połówki cytryny i 3 szklanki cukru. Mieszajmy tak długo, aż cukier się rozpuści. Teraz wykorzystamy pestki pigwowca. Wrzucamy 1 łyżkę. Pamiętajmy, że pestki pigwowca spożywane w nadmiarze mogą być trujące.
W medycynie ludowej stosuje się dawki pestek maksymalnie, pamiętajmy o tym, w ilości 2 łyżek dziennie. A dlaczego je dodaję? Otóż pestki pigwowca mają dużą zawartość pektyny. W trakcie gotowania to zauważymy. Sok będzie nieco gęstniał, zrobi się taki lekki kisielek. Gdy trochę pogotujemy, przelewamy sok przez durszlak z powrotem do owoców. Pestki wyrzucamy. Razem gotujemy jeszcze wszystko przez 20 minut. Tym razem bez przykrycia. Gdyby się okazało, że konfitura jest za rzadka, to wydłużmy ten czas. Wiadomo, że po ostygnięciu konfitura zrobi się bardziej gęsta. Dobrze jest wylać łyżkę konfitury na talerzyk, który wcześniej trzymaliśmy w lodówce. Jeśli konfitura gęstnieje, jest już gotowa. Konfiturę popróbujmy, zobaczmy, czy odpowiada nam smak. Jeśli trzeba, dosypmy cukru. Dla mnie 3 szklanki są ok, ale gusta są różne. Jeśli dodamy cukru, to jeszcze chwilę pogotujmy. Teraz wystarczy rozlać konfiturę do słoiczków, zakręcić. Pasteryzujemy tak 15-20 minut. Z 2 kg pigwowca wyszło mi 9 słoiczków różnej wielkości. Konfitura o wspaniałym kolorze. Smak słodko-kwaśny, idealna do naleśników, do ciast, do mięs. Także polecam. Co myślicie o tym przepisie? To jeden z wielu. Zachęcam jeszcze raz do skorzystania z filmiku, o którym mówiłam. Na końcu filmu jeszcze raz ukaże się jego karta. Pokazuję w nim, jak robię konfiturę w inny sposób, ale też są tam przepisy na soki, syropy, jak również na pestkówkę. Także zachęcam do robienia przetworów. Dzisiaj dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa!